Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ten poradnik będzie o tym, jak zrobić w pełni funkcjonalny licznik z BMW E36 do wykorzystania w ETS-ie dwójce, ale też w innych grach takich jak BeamNG, ATS, Farming Simulator, no i inne symulatory, jakie tam sobie wymarzysz. Jedynie co, no to po prostu będę prezentować to na ETS-ie, żeby pokazać, jak to działa. No i zobacz, czego możesz się spodziewać. Na przykład włączając kierunkowskaz, będzie ten kierunkowskaz migać. Mało tego, będzie jeszcze cykać, tak jak ten kierunkowskaz cyka w samochodzie. Jak się wsłuchasz, no to te cykanie usłyszysz. Oczywiście awaryjne również też będzie słychać cykanie. Jak już pewnie zauważyłeś, jest podświetlenie i jest też wyświetlacz pokazujący całościowe przebycie kilometrów. Teraz włączyłem z kolei ręczny, więc można tutaj też na ręczny zobaczyć, czy się wyświetla. Oprócz tego przebyta ilość kilometrów w grze na podstawie nie wartości z gry, ale na podstawie właśnie licznika. Licznik będzie zbierał te dane. O, i tutaj na przykład długie światła drogowe. Ogólnie nie ma żadnych ograniczeń. Można obsłużyć wszystkie diody, natomiast ja obsłużyłem wybrane, ponieważ nie wszystkie mi się po prostu przydadzą w grze. Przykładowo zapięcia pasów nie potrzebuję, natomiast już akumulator, który właśnie zgasł po wyłączeniu zapłonu, już jest. No i co, fajnie zainteresowany jesteś? No i dobrze, bo przed Tobą dużo pracy, ale postaram się wyłożyć to jak najprościej dla Ciebie, abyś mógł cieszyć się powoli, małymi zwycięstwami, to znaczy krok po kroku będę Ci pokazywał na bieżąco, jak testować, czy dana dioda, czy dane podświetlenie, czy dane cokolwiek innego będzie działać tam, gdzie się da, a tam, gdzie nie da, no to cóż, wszystko wyjdzie w praniu, będziemy testować. W opisie filmu będą znaczniki czasowe, żeby ten temat uporządkować, bo temat jest mega obszerny, więc jeżeli będziesz miał jakieś wątpliwości albo do czegoś będziesz chciał wrócić, to użyj właśnie ich. Także zaczynamy. Ok, zacznijmy od tego może, że są różne rodzaje tych liczników od BMW 36 i jednym z takich liczników, taka wersja bez oprotomierza i zamiast tego masz zegarek, to jest właśnie tak wyglądająca. Tej oczywiście nie kupuj, jeżeli nie chcesz mieć licznika bez obrotomierza, bo tak to właśnie będzie. Wracając do tego obecnego mojego, jak widzisz jest obrotomierz, więc zwracaj uwagę na to, jak ta obudowa przednia wygląda. Za to tył wygląda mniej więcej wszędzie tak samo. Niektóre wersje mają jakieś tutaj dodatkowe złącza, także szukajcie też wersji takich, które mają 3 złącza, jedno białe, drugie niebieskie i ostatnie jest czarne. No i tak jak tutaj widzicie, ta obudowa ma takie otwory. I jak możecie się domyślić, każdy z tych otworów to jest otwór na taką właśnie żarówkę. Żarówka, która się wkręca, przekręcają się w ten sposób. Taka żarówka nie ma żadnej polaryzacji, więc jak ją wkręcisz, tak będzie działać. Natomiast jeżeli chce się to przerobić na diody, no to trzeba znać polaryzację, ale to w późniejszym etapie filmu. Chciałbym tylko pokrótce powiedzieć, jak możesz rozpoznać, które oznaczenia będą od tych diod, które Cię interesują, żebyś zobaczył je reprezentatywnie w grze. No bo każda z tych otworów jest opisana. Airbag, catalyst, tutaj parkingowy, kolejny jakiś tam awaryjny, tak? Tutaj wszystkie mają oznaczenia, symbole wskazujące, gdzie to ma być. Te duże otwory, te tutaj, to są otwory od podświetlenia tarczy. I teraz zobaczcie, jak łatwo można sobie też sprawdzić w inny sposób. Mamy tutaj lampeczkę, poświecę Wam trochę, ale zobaczcie, jak sobie nakierujecie, jak macie oczywiście odkręcone wszystko, jak macie wolne otwory, to możecie przez te otwory poświecić po prostu i zobaczyć, jak one, co one sobą reprezentują. O, jak sobie poświecicie, to macie dosłownie wszystko z reprezentacja tego, jak te, o, tutaj, proszę bardzo, wszystko jest, o, tutaj jest też
dioda od tego, że będzie zanikać tutaj nam paliwo. Podświetlenia nie uzyskamy, ponieważ będzie to o wiele trudniej. No i każdy z tych symboli ma nałożony jakiś filtr. Co to znaczy? Filtr, jak jest żółty na przykład, no to jak tam dasz diodę czerwoną, no to ten filtr żółty nie przepuści tej czerwonej, tylko przepuszcza żółtą albo białą. Więc nie możecie sobie jakieś wyjątkowe kolory tutaj dawać. Tak samo tutaj, jak macie baterię i na przykład tam poziom olejów, no to możecie tylko albo czerwoną diodę, albo białą. Więc musicie o tym pamiętać. Tak samo jak tego, kierunkowskazy. Nie możecie sobie zmienić innych kolorów kierunkowskazów. Podświetlenie tak samo. Podświetlenie tylko i wyłącznie czerwone albo żółte. W związku z tym jedyną możliwością jest wsadzenie takich żarówek. O, takich o właśnie, które prawdopodobnie będą w zestawie. Natomiast ta żarówka później ją będę opisywać, że można ją po prostu pyk, wyciągnąć i wsadzić sobie diodę i wkręcić. Także tak pokrótce to wygląda. Zawsze możesz sobie sprawdzić co i jak, tylko pamiętaj o kolorach. Nie zmieniaj kolorów, bo nie przejdzie ten kolor, po prostu. Uwierz mi na słowo. A jak nie wierzysz mi na słowo, to po prostu sobie wsadź jakąś diodę, która się świeci z baterią do środka i zobaczysz, że nie przejdzie. I jeszcze taka dygresja. Te dwie diody są odpowiedzialne za ten panel tutaj. OK. Będzie to oznaczone jako SI i kilometers miles. To tu ta górna dioda dobrze by było, żeby była wkręcona i dobrze by było, żeby była działająca, bo ona właśnie pokazuje nam kilometraż, ile przebyliśmy łącznie i ile przybyliśmy na trasie, czyli w momencie, kiedy jest ten licznik włączony. To radziłbym wykręcić, bo tutaj niestety nie uzyskamy nic, bo to jest jakby taki komputer pokładowy, do którego dostępu poprzez grę nie mamy niestety. No i dobra, co potrzebujecie do tego projektu? Oczywiście śrubokręt to zawsze, ale to na razie na później. Klej na gorąco do klejenia tych wszystkich przewodów, żeby one tak nie latały luzem. I teraz tak, proponuję Ci dwie opcje. Albo możesz pójść w opcję prostszą, ale bardzo niestabilną pod tytułem właśnie taka płytka testowa, do której możesz po prostu wpinać przewody, ale osobiście odradzam nawet na początku, ponieważ w momencie, kiedy wepniesz do takiej płytki drukowanej przewody, żeby na przykład podpiąć się do wielu przewodów od mas, no to one będą wypadać. Natomiast taka opcja jest. Możesz sobie taką płytkę testową kupić i do niej wszystko wpinać. Tak samo jak ja będę przedstawiał na filmie lutowanie, tak samo Ty możesz po prostu wpinać do płytki, ale tak jak mówię, odradzam, bo to bardzo często wypada. Wkładasz do tej obudowy, załóżmy ten licznik, przewody wypadają, nie wiadomo co nie działa i tak dalej, więc ja bym radził od razu lutować i na bieżąco sprawdzać, jeżeli nie jesteś pewien co robisz. Sercem układu będzie Arduino Uno, tylko nie takie jak pokazuję na filmiku, tylko takie jak będę później lutował. Możesz takie kupić, natomiast tak jak widzisz tutaj on nie ma dodatkowej szyny złącz, do których mógłbyś coś przylutować się bądź podpiąć. Więc to trochę słabe Arduino, ale mówię ogólnie, że Arduino Uno. Arduino Uno dlatego, że z Arduino Uno można też zasilać poprzez te złącze licznik, a mianowicie wskazówki licznika, bo wskazówki licznika, jak i w sumie te żarówki, które są w środku, są na 12V, więc potrzeba nam będzie 12V zasilacza, który podpinasz do Arduino Uno. No i oczywiście złącze LPT USB, które służy do komunikacji tego Arduino z komputerem. I mamy tutaj jeszcze takie dwa układziki, one się nazywają przekaźniki. To są dwa przekaźniki, które posłużą nam właśnie do uzyskania tego efektu cykania. One są w zasadzie tylko i wyłącznie po to, żeby wywoływały te cykanie
charakterystyczne dla zmiany kierunkowskazów. No i tak, jeden przekaźnik, jeden cały taki właśnie, cała taka ścieżka jest dla jednego kierunkowskazu, a ta druga dla drugiego kierunkowskazu. Więc taki zestawik, o, jak kupisz, to jest jeden i jeden jest na 2 kierunkowskazy będzie. To możesz kupić sobie w sklepie typu Bricomarche, typu jakimkolwiek samochodowym. I to są po prostu diody do jazdy dziennej. Diody do jazdy dziennej. A po co ci one? Po to, że jeżeli będziesz chciał sobie wymienić właśnie te żarówy, które czasami są przepalone, tak jak tutaj ta żarówa jest spalona, no to możesz po prostu tą żarówkę wyciągnąć. Ja nie będę się teraz siłować z jedną ręką, ale później pokażę jak. No dobra, w sumie pokażę teraz. No co, wyciągasz starą, wsadzasz nową, to będzie ciężko, szczególnie jak nowa jakaś będzie i będzie tak trochę wystawać, także będzie spoko. I wsadzić właśnie z tą obudową do środka i to będzie działać. No i to będzie diodowa, więc powinna być bardziej wyraźniejsza i mniej prądożerna. O. Na początku kontrolnie należałoby sprawdzić dwie najważniejsze rzeczy, a mianowicie podświetlenie i kierunkowskazy, bo do nich później dostępu mieć tak łatwego nie będziesz, bo żeby tam coś wlutować albo wkręcić, to trzeba będzie się troszkę namęczyć, więc od tego warto zacząć. Więc ja tutaj podłączyłem układ, podłączając same GND, czyli same masy i plus zasilania od tych diod od podświetlenia albo żarówek, zależy co masz. Czyli pod V-in ten pin drugi z białego złącza i reszta GND według schematu. To wszystko zrobione jest na testy po to, żeby to sprawdzić właśnie. Jak możecie zauważyć, jedna dioda, no w zasadzie tutaj żarówka świeci się po momencie jak podłączyłem ten zasilacz 12V tam do Arduino, widzicie tam na dole. I tylko część podświetlenia jest, co jest normalne, bo w tych drugich, w tych całej reszcie, w tych dwóch innych otworach od podświetlenia, tych żarówek nie mam. Natomiast to nam ma posłużyć za testy. No jak widzicie, tak wygląda właśnie tarcza w momencie, kiedy jest tylko jedna żarówka. Ta środkowa najwidoczniej nie świeci. Jest być może uszkodzona i trzeba ją sprawdzić. W związku z tym już przygotowaną tą żarówkę, którą mam diodową, mogę wkręcić już w ten otwór, ale oczywiście na początku odłączę sobie układ, żeby tam po prostu nie było zaskoczenia. Biorę jeszcze raz tą żarówkę i ją wkręcam. Używam do tego jakiś szczypiec, no cienkich, albo możesz użyć oczywiście jakiegoś trzymaka, tak? Tutaj w tym wypadku mam pencetę taką ESD do elektronicznych zastosowań. Ja to już wkręciłem. No i podłączę sobie na nowo i zobaczę, czy coś się zmieni. Nie zmieniło się. Nie panikuj, to znaczy, że po prostu jest zła polaryzacja, złe wkręcenie tej żarówki, więc po prostu obracasz o te 90 stopni do przodu i próbujesz jeszcze raz wkręcić, albo obracasz do tyłu i wtedy po prostu skręca się ta żarówka odwrotnie, podłączasz jeszcze raz, i widać, że świeci. Można zobaczyć, czy wszystko jest ok. Elegancko, jest podświetlenie. Także podświetlenie tarcz mamy załatwione. W tym wypadku może ten środek nie jestem pewien, czy jest ok, czy nie, więc też będę tą żarówkę wykręcał, tak na wszelki wypadek, żeby po prostu tego nie robić drugi raz. Widzicie, już nawet w sumie dwie przeciwległe żarówki wystarczają, żeby podświetlić całą tarczę. Natomiast ja tak czy siak wymieniam jeszcze raz, wkładam po prostu tą nową diodową, też powtórka z rozrywki, to już w sumie dawałem to w filmiku,
No i co? No i wkładam i będę patrzeć, jak to zmieniło nam sytuację. No oczywiście na początku muszę odłączyć. Wkręcam raz w prawą stronę, a nuż może się uda. Tu tak naprawdę nie powinno nic się stać, ponieważ te żarówki, które są kupione właśnie w Brico, one mają zabezpieczenie, jakby ktoś odwrotnie je podłączył. Ale widać, że jest jeszcze słabo, bo widać tli się z lewej strony, bo jest żółta poświata, a nie biała. W związku z tym na pewno coś jest nie tak. Więc przekręcam to w drugą stronę, a w zasadzie na razie odkręcam i spróbuję właśnie przekręcić w drugą stronę totalnie. Odwrotna polaryzacja. Nie trzeba tego naprawdę wyciągać i próbować jeszcze raz. Zupełnie po prostu w przeciwną stronę. No, przeciwną stronę do wskazówek zegara i już widzicie, to podświetlenie jest białe w porównaniu do tej lewej. W związku z tym to już załapało i jest. O. I tak to ostatecznie wygląda, to nasze podświetlenie. Więc podświetlenie już mamy załatwione, nie musimy się o nie martwić, one będzie na pewno działać. Kolejną sprawą do sprawdzenia są te kierunkowskazy. I kierunkowskazy, tutaj może tego nie widać na tym schemacie, ale kierunkowskazy są w białym tym złączu na 3. i 4. pinie, czyli prawy dolny róg to jest pierwszy pin, no i tak musimy sobie wpiąć. No i oczywiście musimy na Arduino sobie przepiąć na 5V, bo nie wiem, w sumie ktoś tutaj po prostu, jeden z moich widzów wlutował tutaj diodę, nie jestem pewien, czy to jest dioda dedykowana na, nie wiem, 3,3 czy 5V, czy na co innego, więc sprawdzam na 5V na początku. Może to być 12V, ale zobaczymy, nie? Zadam sobie podświetlenie drugie, to już wiemy, że to jest podświetlenie właśnie jeszcze zasilanie. Dołączę sobie zasilanie, na razie nic nie działa. Przypomnijmy sobie, teraz jest włączone w 5V, to się nie powinno tam zaświecić za bardzo, tam słabo będzie się świecić, ale przypomnijmy sobie, że na drugim było to właśnie nasze podświetlenie, a na 3. powinien być kierunkowskaz. Zobaczmy. Kurde, ręka mi się... O! No i dobra, tak jak widzicie, kierunkowskaz się świeci. Bardzo jasnym światłem. Mega jasnym. Nie wiem, czy tutaj przypadkiem rezystora jakiegoś nie zastosował. Zobaczymy. I teraz jeszcze oczywiście to był 3. i to był jeszcze 4. pin. 4. pin się świeci tak samo. No więc testy są zakończone. Te diody działają. Ja się dowiedziałem później po kręceniu filmiku, że to są diody na 3,3V, więc po prostu trzeba będzie zastosować rezystor, żeby się nie spaliły i żeby tak jasno nie świeciły. Resztę na bieżąco będziemy rozwiązywać. Jeżeli to jest załatwione, możemy przejść dalej. Skoro już zakończyliśmy testy, możemy przejść do części takiej już praktycznej, gdzie będziemy lutować, gdzie na przykład w tym momencie ja będę lutować taką drabinkę z masy, czyli innymi słowy miejsce, do którego będę mógł podlutowywać wszystkie przewody, które są związane z masą i wykorzystam do tego jakiś rezystor 330 kOhmów, który tak naprawdę obecnie nie jest potrzebny, więc sobie po prostu ucinam mu nóżki i te nóżki przykładam na goldpiny tak, żeby je wszystkie ze sobą połączyć, żeby to była jedna spójna ścieżka, do której będę mógł przylutować jakikolwiek przewód, który ma być dedykowany do masy. No i tak to ogólnie wygląda w całości. I takie coś będę po prostu przyklejał do obudowy BMW. Do tego licznika oczywiście. I tutaj mam takie wsporniki jakby dla Arduino Uno po to, że jeżeli je przykleję tutaj, no to one będą tworzyły taki dystans między obudową tego licznika
a samym Arduino, bo jak później pokażę, jak będę przykładać tutaj, to tak testowo będę przykładać. Jak będę przyklejać Arduino, to chciałbym, żeby te złącze tam, gdzie się podłącza przewody, były lekko odchylone, żeby po prostu nie zaginać za bardzo przewodów, jak będę to wkładać w deskę rozdzielczą. I stąd też te przyciski po gamepadzie tutaj podklejam na klej na gorąco, żeby były takimi wspornikami. Przyklejam sobie w ten sposób Arduino, już te produkcyjne, że tak powiem, te, które będzie używane. Nie żałuję tego kleju, no bo to ma się trzymać mocno. Następnie będę przyklejać właśnie te przekaźniki, one będą obok złącza białego, ze względu na to, że tam będą właśnie te kierunkowskazy. No i naszą drabinkę, póki co drabinkę do masy, czyli no będzie dużo połączeń do masy i żeby je jakoś rozdzielić, w zasadzie połączyć w jedno, no to sobie tutaj poprzyklejałem, tak żeby to trochę lekko wystawało, żeby mieć możliwość operowania lutownicą tutaj. Taką samą drabinkę przygotuję dla połączeń plus 12V, bo tego też troszkę będzie właśnie do silniczków. A teraz póki co będę lutował same masy, więc przygotowałem sobie takie powiedzmy odrzuty z przewodów, które mają goldpiny żeńskie, żeby móc je włożyć. Będę iść według tego schematu BMW 36 Cluster Wiring, który jest dostępny na SimHub, bo tutaj nie ma co zmieniać, tu wszystko jest dobrze opisane, z tym, że no tutaj oni sugerują jakby oddzielne zasilanie, natomiast ja tutaj sugeruję podłączyć po prostu zasilanie bezpośrednio do Arduino i stamtąd ciągnąć ten TV-in. No i co? No i mierzę tak, żeby było tak na styk. Chciałbym, żeby się to nie pałętało za bardzo, żeby to nie był taki pająk, taki las z tych przewodów, więc będę to na bieżąco przyklejać do obudowy, więc podcinam to na wymiar. Tak zdejmuję izolację, czyli podgrzewam tą izolację, żeby się stopiła, a później ją po prostu palcem ściągam, to tak lekko wtedy schodzi. No i co? No i przede wszystkim podlutowuję od strony goldpina, trochę daję tej cyny, a następnie daję tej cyny na przewód. O, tutaj nie dałem w sumie, ale będę później dawał. No i pierwsza masa z tego właśnie czarnego złącza polutowana, jedyna masa na tym czarnym złączu. Następnie idziemy z tym kolejnym złączem na niebieskim pinie, trzeci pin, czyli odliczamy od pierwszego, drugi, trzeci pin i ta sama akcja, czyli przycinam na wymiar, też przepalam tą izolację i później oczyszczam oczywiście grot, bo na tym grocie ta guma zostaje. Podlutowuję się, zostawiam i tu. No i wtedy łatwiej się łączy. Cyk, chwila, moment i już jest. Także dwie masy póki co gotowe z dwóch złącz. Następnie mamy te złącze białe. Białe złącze ma dwie masy, więc nie zapomnijcie o tych dwóch masach. Pierwsza masa idzie z pinu 24, czyli o 2 oczka niżej niż ten lewy górny róg. No i robię taką pętelkę. Robię taką, powiedzmy, no, żeby to było wszystko uporządkowane, żeby można to było później odczytać i żeby to było na płasko, żeby to nie wystawało, żeby przypadkiem jak wyciągam czy wsadzam ten licznik, to żeby on się nie zahaczył, przypadkiem nie wyrwał czegoś. No i ta jeszcze druga masa z pinu 19. Też te samo złącze.
Liczymy sobie od dołu w sumie najlepiej, czyli 14, 15, 16, 17, 18 i 19. No i tam wpinam. I też no, staram się to tak zrobić, żeby mało miejsca zajmowało, żeby to było czytelne. Także idzie to tak wzdłuż tego przewodu pierwszego. Leci znowu do tej drabinki. O, tutaj miałem akurat przewód cały dobry, ale sobie go i tak uciąłem. No i ta sama akcja ze zdejmowaniem izolacji, podlitowuję sobie, no i cyk, no i już. Tak jak widzicie, wszystkie masy już porobione, została masa oczywiście, którą trzeba doprowadzić z Arduino, bo Arduino też musi mieć tą masę wspólną. To jest najważniejsze chyba z całego tego procesu, więc nie zapomnij o tym. No i mam tutaj taki gold pin kątowy, wsadzam go sobie do masy. Do jakiego GND wsadzisz, nie ma to żadnego znaczenia, bo każde GND jest połączone ze sobą. Nie ma żadnego znaczenia, naprawdę. No i ta masa jest podlutowana tak samo do tej drabinki i w tym momencie dopiero jest połączone z Arduino wszystko. Kolejna drabinka, tym razem na 12V, czyli właśnie na zasilanie silniczków na przykład, albo zasilanie podświetlenia naszego. Tak jak tutaj na schemacie zresztą widać, jest kilka pinów, które wymagają te plus 12V. No i zaczynamy, no. Trzeba będzie teraz przylutowywać tutaj do tego. Do tego też będą przylutowywane takie wolne diody, które nie będzie można korzystać z układu. Natomiast póki co będzie trzeba podłączyć te właśnie piny, pin 4, 5 i 16, więc podłączam na początku 4, on jest powyżej masy, czyli powyżej 3. Powyżej 4 jest pin 5, więc też jest przygotowany. No i 16 jest właśnie na tej samej linii co 3, tylko że po drugiej stronie, czyli lewy dolny róg, odliczasz sobie 14, 15, 16. No i podłączony. Te przewody sobie podlutowałem tak, przykleiłem, żeby były zabezpieczone. No i lecimy na następne złącze. Tutaj akurat pod spodem wychodzi od góry, znaczy od dołu pin 23, 24, 22, 23, czyli pod masą dosłownie te dwa następne piny. Tu na tym ujęciu jeszcze dodany jest przewód od podświetlenia pod pinem drugim. O, tutaj pokazuję, idzie pin drugi i od razu bezpośrednio do zasilania głównego. Później to troszkę zmienię, żeby to zasilanie było zależne jednak od zapłonu. Natomiast nie zapomnijcie o tym, żeby do V-in podłączyć ten przewód i też podpiąć pod tą drabinkę, bo z V-in będzie 12V właśnie. Podłączyłem zasilanie kontrolnie, żeby zobaczyć, czy wszystko działa i wszystko działa. Łącznie nawet z tym panelem, który pokazuje ilość przejechanych kilometrów. No i tą żarówką od tego, że nam się kończy paliwo. Okej, zaczyna się robić ciasno, bo tutaj trzeba byłoby dopiąć GND do tego układu. GND, IN1, IN2 i VCC. Do czego to służy? IN1 i IN2 zbiera sygnały z Arduino. Cały układ musi być zasilany z VCC i z GND, które musi być równe 5V, no bo cały ten układ jest w stanie obsługiwać coś takiego jak przesył sygnału dalej, zasilając się 5V. No i tutaj na razie wpiąłem tylko jeden przewód, który będzie zbierał na przykład te złącze z tym i te złącze z tym, po to, żeby właśnie doprowadzać te zasilanie tutaj. I pomyśl sobie, po co to w ogóle jest potrzebne, skoro można bezpośrednio z goldpinu zapuścić. No, potrzebne to jest tylko i wyłącznie dlatego, żeby cykało, bo te przekaźniki tak cykają, tak jak normalnie
kierunkowskazy w samochodzie i po to właśnie to jest potrzebne. Tutaj troszeczkę ukrócę te przewody i troszeczkę puszczę je inaczej, ale tymczasowo chciałbym zobaczyć, czy to w ogóle działa. No i dobra, wyciągnąłem te przewody, które tutaj leżały. Żeby nie ciągnąć je tutaj do Arduino Uno, to pociągnę sobie stąd, tutaj, aż do tego złącza 12V, ale oczywiście tutaj są diody, które są na 3V, więc trzeba zastosować takie rezystorki, 2 po 470 ohmów każdy, żeby oczywiście się nie spaliły. A robię to dlatego, że o wiele lepiej mi tutaj wsadzić po prostu te przewody, takie o, i pociągnąć je sobie blisko krawędzi i puścić na dół. Więc tak jak widzisz, dokręciłem tutaj dwa przewody, tylko po to, żeby je później ładnie ułożyć, żeby szły wzdłuż tej naszej obudowy. O, w ten sposób. No i te przewody, które są odpowiedzialne za doprowadzenie napięcia, one idą tutaj, już podlutowane mają rezystory i będą przylutowane tutaj. O, i tak o, przylutowane. Reasumując, na złącza IN1 i IN2 przekaźnika wysyłamy sygnał z Arduino. Jeżeli sygnał jest poprawny, to wtedy przekaźnik się złącza i wtedy się zaświeci jakiś tam kierunkowskaz. Jak się rozłącza, to się wyłącza, włącza, wyłącza, łącza, wyłącza, łącza, wyłącza. I tak w kółko. No i po prostu on, tak jakby on służy tylko i wyłącznie za zbieranie, za nic więcej tak naprawdę. I tak to wygląda ten schemat. Załatwione, przechodzimy dalej. I dobra, zaczynamy podłączać teraz piny, które będą odpowiedzialne za sterowanie silnikami. Silnikami, czyli na przykład prędkościomierzem, w tym wypadku pin 4 nad naszą masą idzie aż do pinu 3 na Arduino. Ja tutaj podlutowałem, ponieważ nie chciałem przede wszystkim, żeby to było luźne, bo te złącze żeńskie są bardzo luźne, mogą wypadać. Jak wyciągniesz, to wsadzisz. Także podlutowałem tak, żeby też było na płasko bardziej. Stąd też moja decyzja. Następnie, trzymając się cały czas tego złącza, idziemy do pinu pierwszego na złączu czarnym, czyli to będzie właśnie licznik od paliwa i on idzie i wpada tutaj na pin 5. Pominąłem na razie pin od temperatury, przeszedłem od razu do pinów tych od obrotomierza i MPG. MPG, czyli w tym wypadku te chwilowe spalanie, które nie do końca działa, to jest normalne, ale tak czy siak je podlutowałem, tylko właśnie tak zamieniłem pinologię do 8 i do 9, do 9 i do 10, przepraszam, a cała reszta jest zgodnie ze schematem, bo po prostu jest bliżej. Liczniki mamy załatwione, więc przejdźmy teraz do kontrolek. Część kontrolek będzie po prostu taka, że będę wsadzał tą diodę do środka, taką gotową już z rezystorem do otworu i po prostu ją przyklejał, a część otworów będzie taka, że będę mógł użyć te otwory do podlutowania się diod i zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Tutaj jest po prostu w ten sposób, że tutaj mamy minus, tutaj mamy plus. No i mamy oczywiście ten rezystor 100 kΩ, żeby obniżyć to napięcie z 5V. Podlutowuje się do masy, a później, tutaj do masy, a tutaj ten pomarańczowy przewód idzie do pinu A3. Tu tą dziurę wyjątkowo sobie zalutuję, ponieważ ta dziura jest sterowana plusem, więc już lepiej jest zalutować, czyli po prostu taką przygotowaną diodę wstawić w ten sposób. O, już padła. Help. O tak. Tylko trzeba bardziej rozczepierzyć jej nogi. Rozszerzyć, żeby tam się trzymała.
No i przy ścięciu oczywiście to jest ścięcie tutaj. To jest minus. I tutaj też jest minus, no bo ścieżka bardzo często zahacza o jakieś tutaj o jakieś tutaj diody. Cała reszta tych pól nie zahacza ten minus ze względu na to, że to jest właśnie sterowane inaczej. Dlatego też tych nawet nie jestem w stanie użyć. W związku z tym to będzie tu. W związku z tym trochę to przesunę. Trochę podgrzewamy to pole. I trochę tu można sobie przysunąć. Cyk. I załapało. No. Prawie. Dobra. I teraz po tej stronie trochę nagrzewam to pole lutownicze i wypełniam je. Ok. Tu jak wyschnie, to poprawię trochę. Żeby bardziej zahaczało. I teraz zobacz. Jest ta dioda, ale trochę ją trzeba poprawić, bo się odgięła. W tamtą stronę. I cyk, elegancko. No i trzyma się z jednej i z drugiej strony. No, tutaj i tutaj, nie? Teraz w jaki sposób ją sprawdzić, czy ona działa dobrze? Możemy to sprawdzić na przykład poprzez wpięcie tego przewodu do 8, do 8 pinu na niebieskim przewodzie i sprawdzenie na przykład taką baterią 3V. To będzie na plus. Ok, to będzie na minus. Damy sobie tutaj do minusa i widzicie, tam się na dole pali, nie? Znaczy się, że dobrze podpięliśmy. Polaryzacja jest ok. W związku z tym wszystko jest ok. W związku z tym teraz 8 podłączysz do któregoś z pinu z Arduino i tak sterujesz. I tak będzie dobrze. Tylko jeszcze musisz dodać oczywiście rezystor, bo z Arduino wychodzi 5V, więc musisz dodać rezystor, żeby tam obniżyć do około 3V. No i cyk, właśnie podłączyłem sobie do 8. Ten przewód idzie, trochę jest podklejony i wpada na rezystor, który wpada z kolei na A2. I ta dioda na górze jest na takiej samej zasadzie, bo na pinie pierwszym w złączu białym jest właśnie ta dioda podpięta, co zresztą mogę udowodnić. Właśnie pokazuję. Czyli da się. I tutaj na dole jest masa, a na górze jest plus. Żeby to działało oczywiście, według polaryzacji. No i tym razem przelutowałem, wsadziłem tą jedyneczkę, tu przykleiłem troszeczkę i podlutowałem pod A0, żeby troszeczkę odstępy od tych dwóch rezystorów zrobić. Pod A1 coś podepnę po prostu pod te złącze już wyżej. No i dobra, ostatnie połączenie to będzie ta dioda, która została włożona na sztywno i to będą awaryjne. No i oczywiście jeden przewód idzie do masy, a drugi przewód idzie sobie właśnie tak jak mówiłem. Już na sztorc postawiłem do A1, żeby tam tym dwóm rezystorkom nie przeszkadzać, się nie zbierać za bardzo. Część pierwsza zakończona! No i w części pierwszej oczywiście chciałem Ci pokazać, w jaki sposób mógłbyś sprawdzać fizyczne jakieś błędy licznika. Błędy, czyli no po prostu, nie wiem, źle podlutowane coś, albo źle wkręcona żarówa, czy cośkolwiek innego. Zachęcam Cię do zrobienia takich notatek, gdzie co podłączyłeś, właśnie tak jak tutaj widzisz na ekranie, do jakiego i od jakiego pinu co jest odpowiedzialne, bo to będzie Ci potrzebne do części programowej, bo będziesz w części programowej tak programował swoje kontrolki, czyli kierunkowskazy,
awaryjne, długie i tak dalej, żeby reagowały na to, co się faktycznie dzieje w grze, czyli co ci się faktycznie świeci na tym liczniku w grze. No i oczywiście kalibracja liczników, obrotomierza, prędkościomierza i wskaźników paliwa, bo bez kalibracji będzie ci pokazywały niewłaściwe parametry, więc kalibracja jest potrzebna, ale kalibracja jest prosta. Natomiast na dzisiaj ci dziękuję, że dotrwałeś do końca. 40 minut poświęciłeś czasu na to, żeby poznać, jak działa ten licznik od BMW. Mam nadzieję, że to nie jest czas stracony. No i widzimy się chyba w tej drugiej części, skoro już zacząłeś tą pierwszą. Jak chcesz mieć jakieś takie dodatkowe instrukcje odnośnie tworzenia sim setupa, no to rozważ kupienie wsparcia kanału za 5 zł, za piątaka. I tam masz dodatkowe materiały na temat tego właśnie, co wrzucam na filmikach. Dodatkowe materiały, do tego emotki, jakieś tam różne inne rzeczy do wykorzystania. Także dziękuję za dzisiaj i życzę ci miłego dnia. Cześć.